Siema, witajcie na następnej wyprawie. Po latach wróciliśmy do tego słynnego bloku grozy. Wtedy jeszcze napotkaliśmy na ludzi, którzy tutaj mieszkali. W tym momencie raczej nie spotkamy nikogo, chyba że kogoś, kto mieszka tutaj na dziko. Zaraz wszystkiego się dowiecie, zaczynamy. Najlepsze jest to, że zaczynamy w tym samym miejscu, co odcinek 4 lata temu i w sumie nic się nie zmieniło, poza tym, że nie ma ludzi. Budynek z 82. Na początku był to hotel pracowniczy, potem w późniejszych latach, pewnie jakoś 90. stał się to budynek socjalny. Od tamtego czasu nastąpiła taka degradacja, nie wiem jakby to powiedzieć, społeczna. Różni ludzie się tutaj przeprowadzali, jako że było tutaj dużo takich najbiedniejszych osób, dużo osób poza prawem. Bardzo często coś się działo. W 2013 zabójstwo, w 2017 znaleziono 2 ciała spalone. Najprawdopodobniej po pożarze w 2023 przestało to, można powiedzieć, istnieć. Chodziło o pożary chyba związane właśnie z butlami gazowymi. No tak, bo tutaj nie mieli pewnie gazu. Tak. No nie widzę nigdzie żółtych tych rur, więc tak mogło być. No i ogólnie jak robimy? Dzielimy się. Łukasz został na dole, ty możesz zostać tu, a ja pójdę na górę, co? Dobrze. Przechodzę jakby z klatki schodowej na taki ciąg, korytarz. Lewo, prawo mamy mieszkania. Mieszkanie w ogóle jakoś to dziwnie numerowane, bo 114, a mieszkań było 150. Czyli to by pasowało, że po 15 chyba mieszkań na jednym piętrze, ale zobaczcie, że jest dużo takich wstążek jakby zabezpieczających przed wejściem. Nie za bardzo rozumiem dlaczego. W sumie każdy z tych mieszkań, widzicie? O. Wydaje mi się, że chodzi o to, że mogło być jakieś pomieszczenie techniczne, albo nie wiem, dziura jest z drugiej strony, bo był jakiś szyb na śmieci czy coś. Tutaj jeszcze ktoś zostawił okulary. Tu jest klatka schodowa kolejna. Nawet o tym nie wiedzieliśmy wtedy, że on miał jeszcze jedną klatkę schodową, ale zobaczcie. To wszystko, co jest u góry, to ktoś rzucał zapałki podpalone i przyklejał do sufitu. Powiem wam szczerze, że ten odcinek, który nagraliśmy właśnie te 4 lata temu, przerósł moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ on teraz ma 2 miliony, chyba 200 000 wyświetleń, więc ludzie to oglądali naprawdę bardzo często, naprawdę były setki komentarzy, jak nie tysiące komentarzy, więc ten temat naprawdę jakby polaryzował i poruszył was, widzów. Jestem ciekaw, czy takie opuszczone miejsce również was poruszy. No i też musicie pamiętać, że mimo wszystko wtedy jak byliśmy, te 4 lata temu, czyli w 2022 roku, no to już w większości te budynki było, raczej te mieszkania były opuszczone, ale jeszcze gdzieniegdzie mieszkali ludzie. No dobra, wejdźmy sobie do jednego z mieszkań i tu zobaczcie, że jest to chyba jedne z większych, bo mamy 2 pokoje, łazienkę z wanną. Kurde, jeszcze, było centralne, to jest grzejnik, ale to i derma, tu jeszcze tak powiem wam, że jak na, że tak powiem, warunki polskie, to jakoś nie za bardzo zniszczone. Co ciekawe, zobaczcie, że są jeszcze na szafie literki zapisane, ewidentnie widać, że przez dziecko. Tak samo jest tutaj łóżko piętrowe. Tak, dobrze mówię? Tak, łóżko piętrowe. Albo to są 2 łóżka, tylko tak są ułożone, no tak czy siak. 2 dzieci jakaś mieszkała. No jeszcze jest fotelik. Dajcie znać w komentarzu, kto jeździ na takich fotelikach ze styropianu. Jeszcze to są jakby nasze czasy. O, balladyna słowackiego. Przechodzimy na korytarz, w którym była kuchnia. Jakieś takie małe zaplecze, jeszcze kalendarz z 22 roku. A tutaj zakładam, że był pewnie salon i pokój rodziców. No po prostu drugie takie pomieszczenie. Jeszcze jakiś fotel biurowy. A ktoś może pracował w jakimś serwisie, czy coś, widzicie? Czy w jakiejś obsłudze miasta, czy coś, bo ma takie odblaskowe strój. Korki jakby były zbierane na różne tam fundacje. No i tutaj widzę biurko, jeszcze bombki leżą. I tutaj kolejne, czyli te pomieszczenie po prawej stronie ewidentnie większe. Znaczy te mieszkania po prawej stronie większe od tych
co widzieliśmy wcześniej. Tutaj dla porównania macie mieszkanie po drugiej stronie. Tam też tak widać, jakby ktoś się chciał, nie wiem, włamać czy coś. Tak, i tutaj znowuż są jednoizbowe, że tak powiem. Też łazienka, kibelek i to chyba był prysznic, tylko ktoś sobie po prostu przerobił i wstawił wannę. Natomiast zobaczcie, że tutaj mamy tylko jedno pomieszczenie, które było jednocześnie salonem i sypialnią. No bo istnieje tylko jeden pokój tutaj, tak? Ale to jest właśnie ciekawe, że kurde, bardzo dużo zostało wyposażenia tutaj. Czy to rury, skarpetki, tam są jakieś zabawki dziecięce. Fajnie by było jeszcze spotkać kogoś, kto by nam coś o tym opowiedział. W tym pustostanie jest małe prawdopodobieństwo, ale mimo wszystko jeszcze bezdomni tutaj sądzę, że przychodzą. Rano temperatury są na minusie, ludzie chcą gdzieś się skryć i to jest jakby dobre miejsce, żeby się skryć. Bo chciałbym wiedzieć, jak to wyglądało dalej po tym 22. Co się działo z tymi ludźmi, którzy tutaj mieszkali jeszcze wtedy, kiedy z nimi przeprowadzaliśmy wywiady. Jak to właśnie w rzeczywistości wyglądało. Spójrzcie, że ten pokój, w którym jestem, jest praktycznie umeblowany. No wiadomo, że powyciągane wszystko co najważniejsze, ale widać ślady mieszkania. Jest krzyżyk nad wejściem, czyli osoba religijna, jeszcze widać tapety, widać aneks kuchenny. Można sobie to wyobrazić. Bym mógł powiedzieć, że mieszkała tutaj starsza osoba ze względu na to, że jeszcze są zdjęcia z Janem Pawłem II. Tutaj taki ciekawy pokoik znalazłem, znaczy mieszkanie jakiegoś, nie wiem, artysty. Zobaczcie, są obrazy, jakieś kamyczki, muszelki, jeszcze kartka jakaś z Wielkanocy od Artura wysłana. Dużo jakichś takich religijnych obrazków, bo i papież jest. No ale zobaczcie, no wszystko jest. Też jakieś markery, dzieci, zabawki. To nie wiem, czy to może jakaś rodzina z dziećmi, czy babcia. Tu jeszcze takie stare naklejki. Zobaczcie też jak okno, bo niektórzy widziałem, że mieli plastiki, a tutaj jest jeszcze drewniane i jest wypełnione taką gąbką dookoła i zaklejone taśmą po prostu taką do pakowania w jakiś sposób, żeby sobie zabezpieczyć przed zimnem. Tutaj Święty Krzysztof, jeszcze takie stare zabaweczki. No ma tu klimat, co nie? No i zobaczcie jeszcze, to są stare takie klimaty. Szauma, to był szampon, dzielny pacjent. To może rzeczywiście jakaś rodzina z dziećmi. Tak by pasowało. Słoiki poodkładane, ktoś sobie tutaj zrobił taki mały aneks kuchenny, bo tu jest zrobiona wnęka na szafę, no i kibelek identyczny jak wszędzie, z tą różnicą, że nie ma wanny, tylko został prysznic. Tutaj już widzę, że nie było przerabiane. I firaneczka. Jest klimat. Ale widać, że chyba jakiś wędkarz mieszkał. Podróże doktora Dolittle. Bardzo lubiłem. To jedna z moich pierwszych książek w ogóle, jakie w życiu przeczytałem, jak byłem dzieciakiem. Mówiłem po angielsku. Dzieje kultury polskiej. No to takie książki, których nikt ze sobą nie będzie chciał zabrać. No i taki widzicie, fotelik rybacki, siatka rybacka, alkohol, śmierdzi fekaliami. No dobra, chodźcie stąd, ale widać, że te mieszkania tutaj właśnie były opuszczone jako jeden z ostatnich. Mieszkania, które były przy samej klatce schodowej, tej głównej, są w najgorszym stanie. Kibelek, prysznic. No dobra, chyba czas, żeby pójść na następne piętro. Obowiązuje zakaz korzystania przechowywania butli gazowych. Ciekawe, pamiętasz, czy to było centralne, czy tu prądem? Chodzi mi, tego nie pamiętam, ale jeżeli chodzi o te butle, to przez nie były pożary. Tak, ale chodzi mi, czy było centralne w tym domu, czy grzali prądem, bo w domach socjalnych czasami się robi tak, że jak nie ma centralnego, to ludzie na nielegalu biorą butle gazowe i się ogrzewają, dlatego te pożary były. I tak się zastanawiam, jakie to ogrzewanie tu mogło być. Chyba centralne. No, w socjalnych nie zawsze jest, to jest taki myk. Nie wiem.
No zobaczymy, czy są te rury nie ciepłownicze. pamiętam. Znaczy kaloryfery są to, nie? No. Powiem, że takich kasztanów to się nie spodziewałem. Pamiętam, że na jednej z takich korytarzy, na jednym z takich korytarzy właśnie tutaj są okna, tylko są zabite. Stała pani, którą poprosiliśmy o wywiad i nam go udzieliła. Ona sobie po prostu tutaj paliła papierosa. Tutaj dalsza część mieszkań, lewa strona, czyli też te jednopokojowe, tylko że w odbiciu lustrzanym, bo jest to ostatnie mieszkanie. Tutaj ktoś sobie poszerzył, żeby się wanna zmieściła. Taka suszarka, jak ja miałem w domu. Dajcie znać, kto miał taką suszarkę. Spójrzcie, kolejne mieszkanie. Tutaj jakby człowiek, który mieszkał, bardziej chyba dbał o to. Ogromna sofa. No w takim małym mieszkaniu, no to średni pomysł, bym powiedział. No to są takie kawalerki, no bardzo małe. Zobaczcie, że tutaj, no jak aneks kuchenny był, to tylko taki właśnie z butlą gazową. I to właśnie przez te butle gazowe działo się to, co się działo. Czyli w 2017 roku doszło do podpalenia. No i przez to spłonęły 2 osoby. Zobaczcie, tutaj jest otwarte. Więc może to właśnie tu jest winda. No, znalazłem. To właśnie to miejsce, które pamiętam z tych czasów, kiedy nie jeździliśmy. Kompletnie zdezelowana i zniszczona winda. Niewiele się zmienił jej wygląd. Powiedzmy sobie szczerze. Różni się tylko tym, że teraz już nie działa. Ale przejechać się tą windą, to powiem wam szczerze. Było przeżycie. Czyli znalazłem, jednym słowem, to, czego szukałem. Zobaczcie, co znalazłem. Dodatek do WoWa. Pierwszy dodatek do WoWa. Ja w tą grę to spędziłem kilka dobrych lat życia. Spójrzcie, jakaś śmieszna łapka. W ogóle zrobiona z jakiejś drewna, z kokosa. To akurat spoczko. Nie wiem, czy ktoś to stąd robił, czy nie, ale fajnie mi to wyszło. Kurczę, jakie to jest wielkie. No, 10 pięter. Więc jest naprawdę to wysokie. O, już widać wyjście na samą górę. Czyli jesteśmy na samej ostatnim piętrze. Tu oczywiście zakaz używania butl gazowych z wiadomych przyczyn. Wszyscy mieli wywalony na ten zakaz. No ale było to uzasadnione całkiem logicznie. Zobaczcie jeszcze jaka stara skrzynka telekomunikacji polskiej na, nie wiem, telefon, internet później. Tu na ziemi jeszcze leży masa dokumentów z wiadomych przyczyn, no jakby nie będę przybliżał, ale chcę tylko powiedzieć, że chyba muszę odwołać to, co powiedziałem, że najniższe piętra są w najlepszym stanie, bo przepraszam, najwyższe piętra, bo zobaczcie, że tutaj wcale tak nie jest. Tutaj na przykład już są kaloryfery, tu nic nie ma, to nie? W tych pomieszczeniach, a kaloryfery już są przygotowane do... No ktoś sobie chyba szukało do zabrania, natomiast zobaczcie, że tu jest nieźle poprzerabiane, bo na wejściu jest prysznic, kanaliza pociągnięta, w ogóle terma. I tutaj jest jeszcze inne pomieszczenie, inaczej zrobione niż tam. Tutaj widać było, że kuchnia, bo czyli tu był taki salon, że tak powiem, z łazienką, a za ścianą znowuż kuchnia. Zupełnie inny układ niż na tych niższych piętrach. Te strony znowuż takie same, tylko że znowuż teraz tu po prawej stronie są jakby pojedyncze mieszkania, znaczy jednopokojowe, tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie. A po lewej stronie są mieszkania dwupokojowe, z tego co widzę, chociaż to też zależy które. Jakiś taki układ, myślałem, że to wszystko będzie się powielać, a wychodzi na to właśnie, że niekoniecznie. Natomiast to jest ostatnie, najwyższe piętro.
Jeszcze taki mały telewizorek kineskopowy. Jakieś notatki leżą na ziemi. O, tutaj śmierdzi tym takim bejem, więc może po prostu ktoś sobie tutaj pomieszkuje. No i teraz mała przerwa, autopromocja. Jeśli doceniacie naszą pracę i chcecie dołożyć do tego wielkiego przedsięwzięcia jedną malutką cegiełkę, to serdecznie Was zapraszamy do naszego patrona, bo naprawdę nam tym pomagacie. A jak? Dzięki Wam podróżujemy po całym świecie, dzięki Wam nagrywamy te wszystkie filmy, to zapraszamy Was gdzie? Na Urbex History Patronite to mail. Jest link w opisie do naszego patrona. Słuchajcie, jeżeli chcecie widzieć co jest u nas, jest nasza grupa patronowa, tam wrzucamy zawsze z Urbexu takiego mini vloga, to jest taki meldunek po dniu wyprawy, wrzucamy co jest u nas. Dlatego nagrywałem tą wstawkę na dachu, powiedzieć gdzie jesteśmy. Gorąco Was zachęcamy i tak jak powiedział Konrad, bardzo nam pomoże przy naszej wyprawie. Dzięki, koniec autopromocji, zwiedzamy dalej. Widok stamtąd to jest coś, co zostanie na zawsze w mojej pamięci. O, wiesz o tak? Kuba stał się buddystą, jakbyście chcieli wiedzieć, dlatego zaznał Fata Morgany, dzięki czemu jest spokojniejszy. Oczywiście łapie bekę, żeby nie było, że wiem co to znaczy Fata Morgana. Piękna pogoda, ty jesteś na dachu, po co ja mam tam jeszcze wchodzić? Jest fajnie. Działamy. Woo! A co jest na samej górze? Zawsze mechanizmy windy, to właśnie dzięki temu winda mogła jeździć w górę i w dół. O, spójrzcie, w ogóle nóż. Tyle zauważyłem. I tutaj kończy się nasza wyprawa po bloku grozy. Z punktu widzenia mieszkańców chyba to dobrze, że ich stąd eksmitowali i mam nadzieję, że dostali lepsze warunki, ale z punktu widzenia eksploratora mieliśmy idealną okazję zobaczyć, jak wygląda to miejsce po latach. Słuchajcie, ono ma zostać zburzone, więc myślę, że to jeden z ostatnich dzwonków, żeby je zobaczyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Gorąco Was zachęcamy do odwiedzin naszego sklepu urbexhistory.pl. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Takich kasztanów to się nie spodziewałem.